Jedna z najdłuższych i najkrwawszych w historii bitew stoczyła się podczas I wojny światowej pod Verdun. Przez 303 dni niemilknące działa artylerii ostrzeliwujące przedpola i okopy pochłonęły ponad 300 000 istnień. W dzisiejszym odcinku wybierzemy się do Francji, aby pokazać Wam jedną z najsłynniejszych bitew I wojny światowej, gdzie czas liczyło się ilością ostrzałów i zdobytymi metrami. Bitwa rozpoczęła się 21 lutego 1916 roku niemieckim 9-godzinnym ostrzałem artylerii. Odpowiedź Francuzów: nie przejdą. No i nie przeszli, bo bitwa zaczęła się i skończyła praktycznie w tym samym miejscu, pozostawiając jedynie setki tysięcy ofiar i księżycowy krajobraz od pocisków. I w dzisiejszym odcinku opowiemy Wam o jednym z punktów kulminacyjnych I wojny światowej i idealnie ukazujący bezsens wojny pozycyjnej, czyli o bitwie pod Verdun. To właśnie tutaj, mówiąc kolokwialnie, powstało określenie maszynki do mięsa, ponieważ cele strategiczne nie zostały osiągnięte w żaden sposób. Dosłownie po 10 miesiącach linia frontu nie przesunęła się ani o centymetr. To właśnie tutaj ludzie z dziesiątkami tysięcy tracili życie po to, żeby front przesunął się dosłownie o metr. Posłuchajcie tej przerażającej historii, bo naprawdę jest o czym opowiadać. Przerywając wyprawę, musimy Wam wspomnieć, że partnerem dzisiejszego odcinka jest Oponeo.pl, a musimy Wam powiedzieć, że mamy do nich już naprawdę duże zaufanie, ponieważ to nie jest nasza pierwsza współpraca z nimi. A musicie pamiętać, że mamy w tej wyprawie 5000 km do przejechania. Często, jak widzicie, w dość wymagającym terenie, dlatego musimy współpracować z najlepszymi. Dlaczego są najlepsi? Ponieważ oferują dostawę w 24 godziny do domu, albo możliwość zamówienia ich do jednego z ponad 1300 serwisów partnerskich. Tak więc zarezerwuj sobie termin. A niektóre z nich mają nawet utylizację starych opon, więc naprawdę nie musisz wiele, aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo. W Oponeo robisz zdjęcie koła, to automatycznie może Ci ona pomóc i dobrać właściwe opony. Wchodzimy sobie na oponeo.pl, na stronę, klikamy tutaj szukanie według zdjęcia. Zrób zdjęcie jednej opony w całości, trzymając aparat na wprost niej. No i do meritum. Zbliża się zima, więc bezpieczeństwo jest najważniejsze dla nas i dla naszych rodzin. Reasumując, Oponeo to najpopularniejszy i największy sklep z oponami w Polsce. A wracając do naszej wyprawy po Verdun, po prostu bardzo dużo tutaj jeździmy, jak i po całej tej wyprawie, dlatego dobre opony to podstawa bezpieczeństwa. Bitwa Verdun zaczęła się 21 lutego 1916 roku, ale zapytacie, czemu właśnie Verdun? Od zawsze dla Francuzów było to dość istotne miejsce i również bardzo takie taktyczne. Dlatego Niemcy już kilka miesięcy wcześniej zaczynają przerzucać tutaj właśnie w okolice Verdun swoje jednostki, a konkretnie wojska artyleryjskie. Nawet do tego stopnia, że zaczynają budować specjalne linie kolejowe, aby móc przewieźć ponad 1000 właśnie takich zespołów, aby zaatakować to miejsce. I słuchajcie, na terenie Verdun w tamtym momencie, na samym początku jakby bitwy, znajdowało się zaledwie 30 000 francuskich żołnierzy, więc kiedy 21 lutego 1916 roku Niemcy otworzyli ogień, po prostu deszcz, artyleryjski deszcz na ten teren, to ten fort zdobyto zaledwie po 4 dniach. 1400 artyleryjskich niemieckich zestawów rozpoczyna ostrzał Verdun oraz tego fortu de Mont, gdzie się w tym momencie znajdujemy. Łącznie spadło na to miejsce praktycznie 1 000 000 pocisków i Niemcy zdobywają ten fort w zaledwie parę dni. Myślą, że był to wielki sukces, ale jednocześnie też dla Francuzów wielkie zaskoczenie. No zobaczycie za chwilę, że również wielkie zaskoczenie dla Niemców. Wchodzimy główną bramą na teren fortu, gdzie na ścianach mogliście widzieć właśnie ślady po rykoszetach. Natomiast w tamtych czasach był to największy ostrzał artyleryjski, jaki istniał na świecie. I wiecie co widać? To przede wszystkim widać. Wyobraźcie sobie, że ten obiekt to była wielka fortyfikacja, to był największy fort francuski. Znaczy, to chciałem powiedzieć, to był największy francuski fort, który został tak szybko zdobyty, że aż zaskoczyło to Francuzów. I przy okazji zobaczcie, co z niego zostało. To wygląda, jakby został zbombardowany jakimś nalotem dywanowym, on został zmieciony z powierzchni ziemi artylerią, no i ceną ludzkiego życia, bo naprawdę usłyszycie o tym, ale
cena ludzkiego życia za zdobywanie naprawdę ułamków jakichś metrów kwadratowych była wręcz niewyobrażalna. To było naprawdę piekło na ziemi. Za każdym razem, jak spojrzycie gdzieś do tyłu, w bok, to zobaczycie te pagórki. I one są właśnie powstały od ciągłego ostrzału. 10 miesięcy. Jedna i druga strona. Tutaj jest wejście do tego fortu i na naszych oczach zostało zamknięte, ale jest to też plus dla nas, ponieważ może się okazać, że ekipa, załoga, obsługa kończy po prostu pracę, więc nie będzie aż takiej kontroli. Wyobraźcie sobie też myśl tego tutaj garnizonu, który stacjonował w tym forcie. Oczywiście to jest bardzo duże uproszczenie, bo dookoła Verdunu słyszeliście 30 000 ludzi, ale wyobraźcie sobie, jak tutaj pojawia się 15 dywizji, czyli od 100 do 150 000 ludzi. Jakie to musiało być oddziaływanie psychiczne? Widzisz taką hordę Niemców, która chce właśnie cię zaatakować i zaczyna się ten ostrzał artyleryjski, o którym wspominali chłopaki. Tak mówię o tym, bo staram się wczuć psychikę żołnierza, który tutaj był. I rzeczywiście określenie piekło na ziemi to jest chyba najlepsze określenie, jakie się da powiedzieć. Rzucili na to miejsce około 1 000 000 bomb. Wyobrażacie to sobie? Jakie to są... Ja, będąc tu, nie jestem sobie w stanie wyobrazić, to było piekło. Ludzie z jednej i z drugiej strony byli w piekle. Słuchajcie, dojeżdżamy do transzei, o których opowiemy, jak wyglądały absurdy tej wojny, ale z racji, że Verdun jest mocno porozrzucany, to będziemy głównie się poruszać samochodem właśnie. Żeby było szybciej oczywiście. To jest ogromny teren, wiesz, i zresztą zobacz, jak to jest przygotowane fajnie. A teraz musimy wam powiedzieć o specyfice walki na pierwszej linii frontu. Po moich dwóch stronach widzicie okopy. W rzeczywistości one wyglądały trochę inaczej, ale musicie też pamiętać o tym, że to trwało 10 miesięcy. Praktycznie zima, wiosna, lato, jesień, zima, czyli różne pogody. Skwar, zimno, błoto i wiecie, co jeszcze jest najgorsze? Że tutaj ginęły setki tysięcy osób. Ale jak to wszystko wyglądało? Mianowicie wyobraźcie sobie, że w takim okopie jest paręset żołnierzy. Na gwizdek dowódcy wszyscy stąd wyskakują i biegną do okopu, który znajduje się, nie wiem, dajmy na to 50 czy 100 metrów. I w tym momencie z tamtego okopu wróg prowadzi ostrzał. Osoby, które dobiegają, muszą walczyć na magnety. Wygrywają tą walkę i przejmują taki okop. Ale jak to wygląda dalej? Z drugiej strony, z tamtego okopu znowu biegnie twój wróg, aby zdobyć okop, który ty przed chwilą zdobyłeś. Więc musisz się tutaj jak najlepiej zabarkadować i odbić znowu ten atak. Ludzie, którzy stamtąd dobiegną do ciebie i znowu będziesz toczyć bitwę na bagnety. Jedna taka sekwencja niszczy człowieka. Dlatego co 2 tygodnie zmieniali się oni i po 2 tygodniach wracali na drugi front, gdzie mieli większy spokój. Przeszliśmy paręnaście metrów i inny okop. Zobaczycie, tutaj był kiedyś drut kolczasty, to było trochę wyższe, ale o czym teraz chciałbym wspomnieć? Musicie pamiętać jeszcze również o tym, że jak wam powiedziałem, że oni biegli, strzelali, do nich strzelali, to przy okazji jeszcze był ostrzał artyleryjski. Przeżywalność sięgała około 60 do 70%. Ale czy tak rzeczywiście było? A mianowicie liczono pierwszy front i drugi. I całe zaplecze, czyli kucharzy, oficerów, którzy siedzieli tak naprawdę, nie brali udziału w walkach. Jeśli chodzi o ten pierwszy front i o tych szeregowców, którzy codziennie musieli wybiegać i walczyć, przeżywalność sięgała 30%. I z tych 30% musicie jeszcze odjąć tych, którzy byli kalekami na całe życie, tracili wzrok, tracili ręce, nogi. Ktoś, kto tutaj wyszedł w całości, bez żadnej choroby psychicznej i mógł normalnie funkcjonować po wojnie, można powiedzieć, że miał takie szczęście, jakby wygrał w totolotkę. Jest jeszcze jedna rzecz, o której często żołnierze powtarzają i po raz pierwszy zauważono podczas I wojny światowej. Teraz to się nazywa PTSD, a wtedy to był nazywany shell shock, czyli ciągły, nieustający ostrzał powodował nieustające napięcie nerwowe. Tutaj jeszcze dochodziły właśnie dodatkowe te traumy. Więc taki żołnierz, będąc w tym błocie, będąc ciągle pod ostrzałem, w pewnym momencie po prostu jego psychika się załamywała i to właśnie te wszystkie warunki, właśnie ten brud, zniszczenie i śmierć powodowały nie tylko rany fizyczne, ale przede wszystkim też te psychiczne, nieodwracalne. Musicie jeszcze jednej rzeczy pamiętać, że tutaj Verdun był bardzo błotnisty teren i była wszędzie glina i po prostu błoto, tak? Woda i ciała, po prostu ciała. Ty jak skakiwałeś do okopu, to skakiwałeś w okopy wypełnione ciałami.
dosłownie. Bo jakby nie było czasu na, wiecie, na zabranie po prostu poległych, tylko trzeba było cały czas kontynuować natarcie. I czasami na przykład, no, wskakiwałeś tak naprawdę na kolegów, nie wiem jak to powiedzieć, no, i czekałeś i się modliłeś, żeby nie być kolejnym z nich po prostu. I w tych przerażających warunkach Francuzi potrzebują kilku rzeczy. Czasu na reorganizację wojsk, aby przygotować kolejne linie obrony, ponieważ przewaga Niemców na początku wojny jest wręcz przytłaczająca, ale dodatkowo potrzebują czegoś ważnego, czegoś, co podwyższy ich morale, no i potrzebują ludzkiego bohaterstwa, mówiąc prosto. I za moimi plecami znajduje się Fort Vaux, który był świadkiem właśnie tych bohaterskich wydarzeń. Niestety obecnie znajduje się w remoncie i nie możemy nawet do niego wejść, ale jest to bardzo ważna historia, której trzeba opowiedzieć, ponieważ kapitan Raynal, główny dowódca obrony tego fortu, stał się bohaterem narodowym Francji. Ale posłuchajcie, dlaczego? Ponieważ przez 8 dni w przerażająco ciężkich warunkach, bez amunicji, bez wody, tak naprawdę bez dostępu do wsparcia jakiegokolwiek, bronili się przed zaciekłymi atakami Niemców, którzy forsowali ten fort, zdobywali korytarz po korytarzu. Walki odbywały się często po kostki w wodzie, na bagnety, z użyciem gazów bojowych i w tych warunkach obrońcy, ci, którzy przeżyli, przetrwali 8 dni. Kapitan Raynal poddał się 8 dnia z racji tego, żeby ocalić te resztki załogi, które jeszcze miał pod swoją komendą, ponieważ po prostu nie miał już się czym bronić. Niemcy uznali ich bohaterstwo i oddali im honory broni i ci jako jeńcy wojenni przeżyli tę wojnę. Po wojnie zostali oznaczeni, tu jest murowana tablica pamiętająca te wydarzenia, ale to był taki boost do morale właśnie Francuzów, że właśnie potrzebowali tego bohaterstwa. A teraz posłuchajcie o reorganizacji wojsk. W marcu dowodzenie nad obroną Verdun przejmuje generał Pétain, który organizuje tak zwaną świętą drogę, gdzie przez tą jedyną dostępną drogę do Verdun, to nie jest ta droga, ale chodzi o sam symbol. Przez tą jedną dostępną drogę przejeżdżają dostawy ludzi, sprzętu, amunicji, leków. I słuchajcie, co 14 sekund średnio przejeżdża jeden pojazd. Tyle właśnie tych pojazdów, tego całego zaopatrzenia zostało przerzucone przez Verdun. Oczywiście mówimy też o setkach tysięcy ludzi, którzy zostali przerzuceni do obrony tego miejsca. No i właśnie też ukuto święte hasło, które przewodziło właśnie obrońców Verdun, a mianowicie, i prawdopodobnie niestety źle to wymówię, bo nie umiem francuskiego, ils ne passeront pas, czyli po prostu nie przejdą. To, co widzicie za moimi plecami, to jest zrobione przez miliony bomb, ponieważ tutaj, jeśli chodzi o wojnę pozycyjną, była to największa bitwa, przepraszam, nie wojna, bitwa, największa bitwa pozycyjna pod Verdun, zniszczone bombardowaniem. Czegoś takiego normalnie nigdzie raczej nie zobaczycie, albo w niewielu miejscach na świecie. To jest jakieś zejście. I wejdę tutaj, zobaczę, co to jest. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, co to jest. Znalazłem jakiś tunel. Schodzi tam w dół. Ja tutaj... Jezus! Spójrzcie, te sklepienie. Takie półokrągłe. Mam bardzo słabe światło. To jest ten pierwszy grzybek, który tam wystaje u góry. A wbiłem się, nie wiem do czego, ale coś na wzór takiego stuningowanego, olbrzymiego tunelu książęcego, jeśli kojarzycie ten odcinek sprzed paru lat nasz. No i przede wszystkim samo to wyjście jest takie, że te cegły są w średnim stanie, więc lepiej wychodzić jak najszybciej. Żeby mi nic na głowę nie spadło. Za moimi plecami znajduje się wąwóz Martwej Damy, ale czemu on tak się nazywał? Ponieważ 137 kompania, która tutaj stacjonowała, odpierała non-stop bardzo ciężkie ataki niemieckie oraz non-stop ostrzał artyleryjski. Aż do tego stopnia, że w pewnym momencie pociski ich zasypały, a jako że to był wąwóz, to ziemia również się na nich osunęła. I tutaj są dwie legendy i dwie możliwości. Pierwsza jest o tym, że żołnierze pozostali na swoich pozycjach aż do śmierci z bagnetami w górze. Druga, bardziej prawdopodobna, już w momencie, kiedy odkryto ciała zasypane właśnie w tym wąwozie, wzięto ich bagnety i na sztorc postawiono jako grób. Która jest z nich prawdziwa? Moim zdaniem
ta druga. Niemniej jednak od tamtej pory mówi się tutaj o wąwozie śmierci. Okazało się, że da radę wjechać do wąwozu, tam gdzie są łuski, bo myśleliśmy, że one są w lesie, ale sprawdziliśmy na mapach, tu jest dość słaby internet. Okazuje się, że to jest właśnie tutaj i one jeszcze są, i one są jeszcze gdzieś oparte o drzewa. Mam nadzieję, że zdążymy jeszcze przed zmierzchem, bo walczymy z czasem jak zawsze, ale widziałem z drona, że tu jest wjazd, że można kawałek podjechać samochodem. 100% to jest to miejsce, tylko pytanie, czy jeszcze dalej one tutaj są. Są strzałki. I tu jest wydreptane. Właśnie mi się wydaje, że te strzałki nie są przypadkowe, dlatego... Weźmy się rozdzielmy. Tu jest kropka, może to ma jakiś sens. A to nie jest do wycinki? Nie wiem, może w drzewie. Wycinkę to się na drzewie oznacza, a nie na drzewie. Jak nie, to wracamy do tej głównej ścieżki i idziemy dalej, co nie? Tak, chodź, idziemy do tej głównej. No, przeszliśmy stąd. No to idźmy jeszcze w nie To stronę. jest to miejsce, czy minęliśmy? To tam jest to miejsce. A te zdjęcia pokaż jeszcze. Czytają się? Jeszcze są te stare zdjęcia. No centralnie w lesie, co nie? No tu coś. Tu są jakieś pręty, bukłak. Właśnie tu znowu jakiś kawałek rakiety, czyli pocisku. Rozdzieliliśmy się, aby znaleźć jakieś pozostałości właśnie metalowe. Tutaj to najlepszy byłby wykrywać, wiadomo. Ale to nie w naszym stylu, że tak powiem. Ja znowu już patrzę, bo jeżeli by coś gdzieś było, to no, ludzie by przychodzili, tak? Więc powinny być gdzieś wydreptane jakieś ścieżki. A tu nic kompletnie takiego nie ma. Ale wiecie, może być też tak jak Konrad mówi, że ktoś zrobi zdjęcie i sobie zabiera tę łuskę. Szukamy tego po zmierzchu, to nie? Więc Ale to nie miał być. marne szanse. Wiesz jak może być, że rzeczywiście albo były jakieś wykopaliska i zrobili te zdjęcia. Pomyślałem, że ludzie z wykrywaczami chodzą, że z wykrywaczem to myślę, że tutaj można znaleźć mnóstwo fajnych rzeczy, nawet jakieś bagnety, łuski. I tak jak mówisz, że ktoś przyszedł. Tylko wiesz, że to jest kopanie w grobach, to nie? Tak. Tylko wiesz, jak ktoś szuka, no to przykładowo Czaję. znajduje, robi zdjęcie i zabiera to. Ja tak jeszcze idę i cały czas, wiecie, mam nadzieję, że coś znajdę. Masz coś? No ale to nie wiem, co to jest. Raczej nie tamte czasy. To raczej jakieś śmieci są, nie? Tylko, że to jest... Chociaż? Nie wiem, co to jest. Raczej wygląda jakiś kawałek słupka. No ale nie wiem, no. Wiesz, może to od drutu kolczastego albo czasy nowożytne, no to... Wygląda jakby było w ogóle ocynkowane. To wygląda jak jakiś pachołek. A są jakieś daty wyryte, coś? Nie, nic. To całe jest takie... zardzewiałe. Znaczy to nie jest zardzewiałe, to jest zaśniedziałe, to nie? Wiesz, i... To jest dobre pytanie, bo albo to jest czasów wojennych, albo się podniecamy jakimś śmieciem sprzed roku, nie? Dokładnie. Ale dobra, sprawdzimy i damy znać. Po sprawdzeniu zdjęcia w wynikach Google'a trafiłem na tę stronę i okazało się, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że trafiliśmy na ciężarek z brytyjskiej bomby zapalającej, ale nie jest to okres Verde. Nie mamy jednak pewności, więc jeśli ktoś z Was domyśla się, czym może być owy obiekt, będziemy wdzięczni za komentarz. A więc tak, słyszeliście, mamy wielomiesięczne starcie okupione naprawdę dziesiątkami tysięcy ofiar, setkami tysięcy ofiar. Pojedyncze potyczki trwały po kilka dni, wiecie, słyszeliście o tym, że najpierw trwa ostrzał artyleryjski, po przygotowaniu artyleryjskim, przygotowanie gruntu, atak ludzi, którzy poświęcając kilka tysięcy osób, często 2-3 tysiące, zdobywają kilka metrów ziemi, następnie się okupują, następnie Niemcy robią dosłownie to samo. I taki pad trwał 10 miesięcy, słuchajcie. I co było, można powiedzieć, takim przełamaniem frontu? Mianowicie Brytyjczycy, którzy, oczywiście bardzo upraszczam temat, ale Brytyjczycy pomogli Francuzom, otwierając drugi front
pod Sumami, co niejako pomogło Francuzom przyjąć inicjatywę. Dzięki przyjęciu tej inicjatywy odzyskali właśnie nawet fort w Douaumont. Tylko słuchajcie, to zajęło aż 10 miesięcy. Po 10 miesiącach stracili mnóstwo ludzi, nie osiągając dosłownie nic. Mówi się, że 1914 to jest stracone francuskie pokolenie. Według niektórych szacunków chyba co 10 Francuz zginął. I to wywołało właśnie między innymi strach przed wybuchem Wielkiej Wojny, lęk przed II wojną światową. Wielu weteranów miało shell shock, czyli PTSD. Ci ludzie byli często niezdolni do życia społecznego. Więc tak naprawdę najlepszym podsumowaniem było to, że w tej bitwie, a nawet w wojnie, nie było zwycięzców. Po prostu to była jedna wielka maszynka do mielenia mięsa. Tylko niestety tym mięsem byli ludzie. Zapadł już zmrok, ale my nie kończymy historii o Verdun. Jesteśmy w wiosce Beaumont, gdzie jest ona nazywana tak zwaną skażoną lub wymarłą wioską. I tutaj musimy przejść do tematu gazów bojowych. Ten księżycowy charakter i po prostu gruzy pode mną to jedno. Z tego jest kojarzone Verdun. Drugi temat to właśnie gazy bojowe. Między innymi chlor, który jest bardzo żrący i toksyczny, oraz drugi, że tak powiem, niemiecka nowość, gaz musztardowy. Niemcy często używali na przykład takich rozpylaczy lub wręcz takich specjalnych granatników tego gazu musztardowego i bitwa pod Verdun zasłynęła właśnie z tego nieludzkiego gazu bojowego i użycia go pierwszy raz, jeżeli chodzi o warunki bojowe. Gaz musztardowy był na tyle toksycznym środkiem i jest na tyle toksycznym środkiem, że nawet przenikał przez maski przeciwgazowe. Śmierć następowała w ogromnych męczarniach, ale właśnie nie od razu, tylko czasowo. On wręcz palił twoje ciało, twoje płuca, oczy i są znane takie historie, że często żołnierze prosili wręcz swoich kolegów, aby ich po prostu dobić, bo umierali w tak niewiarygodnym cierpieniu. Ale czemu martwa wioska, zapytacie? Ponieważ właśnie na tych terenach dalej istnieje ryzyko, że niektóre substancje chemiczne nie do końca zostały zutylizowane i nie wolno tutaj nic uprawiać. W 1925 roku podpisano protokół genewski, międzynarodowy dokument, który zabrania użycia broni chemicznej na wojnie, w tym oczywiście gazów bojowych. Dziękujemy Wam za dzisiejszy odcinek, dziękujemy również naszemu partnerowi dzisiejszej wyprawy Oponeo.pl. Wszystkie niezbędne informacje w opisie pod filmem. No i cóż, do zobaczenia na następnej wyprawie.